Dobry wieczór. Witam serdecznie kolejnego wieczoru i bardzo się cieszę, że mogę Ci opowiedzieć dzisiaj kolejną opowieść. Mam nadzieję, że coś Ci rozjaśni w Twoim życiu. Otóż w pewnym mieście żył sobie człowiek, który pracował jako stróż. Nie było go stać na żadną lepszą pracę, dlatego że był analfabetą. Nie potrafił pisać, nie potrafił czytać. Jego ojciec był stróżem w wielkim chlewie i on też tam się zatrudnił. Pilnował wejścia, pilnował tych, którzy wchodzili i wychodzili. Pewnego razu zmienił się właściciel tego chlewu, umarł stary człowiek, jego syn został właścicielem i przyszedł do stróża z taką propozycją. Widzisz, potrzebuję zedukować etaty w mojej firmie i chciałbym, żebyś oprócz tego, że stróżujesz, żebyś prowadził ewidencję. Żebyś prowadził ewidencję wszystkich produktów, które wchodzą do chlewu, które wychodzą, ludzi, którzy przychodzą i wychodzą. To wszystko potrzebuję, żeby mi zapisać i żeby raz w tygodniu dać mi taki raport. Stróż bardzo przeprosił, ale powiedział, że nie może, dlatego że nie umie pisać i nie umie czytać, jest analfabetą. Niestety jego pracodawca był nieugięty i zwolnił stróża, który był analfabetą. Stróż wrócił do siebie do domu, usiadł w pokoju i pomyślał, co mam teraz zrobić. Pokojarzył, że potrafi naprawiać różne rzeczy, bo w chlewie czasem coś naprawiał. Więc pojechał do miasteczka obok. Niestety miasteczko było odległe o 2 dni drogi od tej miejscowości, w której on mieszkał, żeby kupić narzędzie. I kupił trochę narzędzi za ostatnią wypłatę, którą dostał w tymże chlewie jako stróż. Wrócił do domu i myślał, jak teraz tutaj rozpocząć nową pracę. Może komuś się przyda. Pewnego dnia przyszedł do niego sąsiad, żeby pożyczyć młotek. Stróż powiedział, że co prawda ma młotek, ale nie może pożyczyć, dlatego że to jest jego jedyne narzędzie pracy i szuka kogoś, u kogo będzie mógł wykorzystać te swoje umiejętności. Ale sąsiad bardzo prosił i obiecał stróżowi, że da mu po prostu trochę pieniędzy, jeśli mu pożyczy ten młotek, tak żeby nie był stratny, gdyby ktoś go prosił o jakąś robotę tym młotkiem. Tak się stało. Pożyczył młotek i dostał trochę pieniędzy. Sąsiad powiedział sąsiadowi i kolejny sąsiad chciał pożyczyć więcej narzędzi, ale niestety takich, których stróż nie miał. Wtedy zaproponował stróżowi, a czy mógłbyś pojechać do miasta i kupić mi te narzędzia? Stróż powiedział, ale to jest 4 dni straty, 2 dni w jedną stronę, 2 dni w drugą, a ja muszę pracować. Wtedy ten człowiek obiecał, że zapłaci za te 4 dni podróży, tak jakby za 4 dni pracy i jeszcze za narzędzia. Stróż się zgodził i tak zrobił. Żeby historia nie była za długa, myślę, że możecie się łatwo domyślić, co się stało dalej. Sąsiad sąsiadowi, sąsiad sąsiadowi. Zaczął wozić narzędzia, potem zaczął sprzedawać narzędzia, potem zaczął produkować narzędzia. Po latach stał się jednym z największych producentów narzędzi w całym kraju. Był niezwykle bogaty, niezwykle popularny, napisano o nim wiele książek. I na pewnym spotkaniu jakiś dziennikarz chciał poprosić o dedykację na jego biografii. Wtedy stróż powiedział, oczywiście wtedy już wielki właściciel fabryki, że bardzo przeprasza, nie może tego zrobić, bo jest analfabetą. Nie umie pisać i nie umie czytać. Wtedy dziennikarz powiedział, skoro ty jako analfabeta doszedłeś do tak niezwykłych rzeczy, to co by było, gdybyś umiał pisać i umiał czytać? Do czego wtedy byś doszedł? I stróż miał odpowiedzieć, wielki właściciel fabryki miał odpowiedzieć. Gdybym umiał czytać i pisać, to do dzisiaj byłbym stróżem w wielkim chlewie. Na szczęście nie umiałem. Czy jesteś pewny i jesteś pewna, że to wszystko, czego tak bardzo pragniesz, albo te wszystkie braki, których tak bardzo nie chcesz mieć, to na pewno tak jest, że tego potrzebujesz, albo powinieneś się tego pozbyć? Czy jesteś przekonany, że to, co ci się wydaje najlepszą twoją ścieżką, albo największą twoją przeszkodą, rzeczywiście takie jest? Bo ja nie jestem wcale taki pewny.